Tak jak zapowiadało Irno, o 1:00 przestało padać. No więc wygrzebałam się, doszłam do miejscowości Permani, która się tak z włoska nazywa i w ogóle jest tu bardzo włosko. Teraz idę przez następną wioskę i ona też tak wygląda troszkę jak we Włoszech. O, zobaczcie za mną, bo tu jest bardzo blisko do Włoch. To jest to miejsce, gdzie można bardzo krótko przeciąć Chorwację i właśnie wjechać do Słowenii i zaraz potem do Włoch, niedaleko do Triestu. Także wszystko tu jest takie międzynarodowe. Zrobiło się okropnie parno, znowu wyszło słońce, jest gorąco, a we wsi nie było sklepu, to znaczy był zamknięty, ale na szczęście okazało się, że jest piekarnia, więc udało mu się kupić trochę pieczywa i pyszną bakławę z plasterkiem cytryny. Jeszcze mam drugą w plecaku, bo to było wszystko, co można tam było kupić. Na szczęście w poprzedniej miejscowości nakupiłam za dużo jedzenia, więc spokojnie jeszcze te 2 dni wyrobię do kolejnego miasteczka, które będzie miało większy sklep. I już koniec dnia, mało imponujący dystans, gdzieś tylko 18 km to mój najkrótszy dzień dotychczas. No, ten deszcz wszystko popsuł, ale fajnie było posiedzieć tam pod wiatą i tak by mi nie pozwolili drugą noc tam siedzieć, ponieważ ktoś wynajął ten domek i chciał mieć go dla siebie, nie chciał towarzystwa, no więc i tak nie było innej opcji, dzień 0 odpadał. Więc doszłam tutaj i to też jest mało imponujące miejsce. Ta wiata, nawet jak na mnie, jest dość paskudna. W ogóle chyba nie chroni przed żadnym deszczem. Jest bardzo stara i się rozpada, ale ma betonową podłogę, więc nie jest tak nasiąknięta deszczem jak wszystko tutaj wokół, więc będzie musiała wystarczyć. Na dodatek są tu komary, a miejsce jest niefajne, bo to jest takie miejsce przy zamkniętym, już popadającym w ruinę schronisku górskim. Niestety w Chorwacji ludzie nie wędrują, nie potrzebują schroniska, albo są otwarte tylko w weekend, albo są w ogóle zamknięte. Tylko takie najbardziej znane są otwarte cały tydzień. No i tak może pokażę wam, jak to wygląda. O. Tak wygląda to schronisko, jest tam nawet monitoring, więc ktoś dba o to, żeby tego całkiem nie zrujnowano. Dlatego nie mogłam tam w przedsionku spać, bo jest ten monitoring. No a tutaj jeszcze coś dziś odkryłam. Mam nadzieję, że tutaj właśnie nie będzie tylu myszy, bo te myszy, które były wczoraj, wcale nie dostały się do mojego plecaka przez źle zakręconą górę tą, tylko przez dziurę. Wygryzły dziurę w X-Packu. Widzę to po raz pierwszy w życiu, nawet na PCT, gdzie były żarłoczne myszy. To się nie zdarzyło. Przegryzły mi się przez namiot. O, właśnie, jeszcze możecie zobaczyć. To są dziury w namiocie jeszcze z PCT. Ale żeby przez X-Pack się przegryzły, to normalnie jakieś straszliwe potwory tu są, a mają podobno straszną plagę w Chorwacji myszy, także jeszcze się z nimi będę borykać długo. No i spadam do mojego namiotu, chyba sobie zamknę przedsionek, żeby nie widzieć tej ruiny. No i kolacja i spać. Witam, kolejny dzień na szlaku i już coś ciekawego. Dziś późno zaczęłam, się późno obudziłam, wyszłam o 7 rano, to strasznie późno. I tutaj mamy jaskinię, jest zasłonięta patykami, żeby ktoś nie wleciał przypadkiem. Niepozornie wygląda ten otwór, ale moi drodzy, zobaczcie, jak tam jest głęboko. Fantastycznie wygląda ta jaskinia. Wygląda na to, że się ciągnie całkiem długo. No, tu jest takie
wzgórze, jakich wiele. Jest mnóstwo takich dziur różnych, to są przeważnie leje krasowe, tam woda spływa. I tak sobie spływa, aż robi jaskinie. Gadam o tych lejach krasowych, ale nie pokazuję wam tego tak jak powinnam, więc tu właśnie jest taki typowy przykład. Tego jest tu mnóstwo. Całe te góry dynarskie, które są zbudowane z wapieni jurajskich, mają jak ser szwajcarski pełno takich dołków. Chodzi o to, że kiedy przez tysiące, setki lat woda deszczowa spada na te skały i rozpuszcza wapień, minerały, rozbiją się takie małe szczeliny i ta woda dalej penetruje w głąb, dlatego nie ma tutaj zbyt wielu źródeł wody ani płynących strumyków, ponieważ cała ta woda wsiąka w skały i jeżeli jest takie miejsce, gdzie jakoś wybitnie ona drąży, to powstaje taki dołek i właśnie tutaj widać, jak te wystające skałki to są resztki tego, co było kiedyś jednolitą skałą i potem jest taki dołek. O, i tak to właśnie wygląda. Całe góry są dziurawe. Pogoda zrobiła się znowu obrzydliwa, zaczęło lać. Wyjęłam aparat, żeby pokazać wam taką fajną jaskinię. O, tam można zejść w dół, jeżeli ma się linę, bo tak to trudno trochę wyjść. I tam można się zagłębić. No a niestety właśnie pogoda jest parszywa. Ja jestem już w stroju przeciwdeszczowym, od stóp do głów, a jeszcze kawał drogi do schroniska, które pewnie zamkną, zanim tam dojdę. Poprzednie schronisko było w ogóle zamknięte nawet dziś w niedzielę. No cóż. Ale dziś dzień wieje, leje, siedzę sobie pod bukiem. Zjadłam drugi lunch, jeszcze mam 9 km do przejścia i znowu zaczęło lać, a mam teraz wejść na taki odsłonięty szczyt o nazwie Gumila. Już marzę o tym, żeby wejść do Śpiwora, ale jeszcze do tego mam 900 metrów przewyższeń. Cudownie. To jest wspaniały moment na kryzys na szlaku. A taki kryzys dopada zazwyczaj wędrowców dokładnie w połowie wędrówki. I tak się składa, że właśnie jestem w połowie wędrówki przez Chorwację. Minęłam 3 km temu, tylko zapomniałam, znaczy nie sprawdziłam, bo padało i telefon był w kieszeni i nie sprawdziłam dokładnie, na którym kilometrze jestem. A teraz jestem na 1073, to znaczy do końca mam 1067 i właśnie minęłam jedną, drugą szlaku. Tak, mogłoby już przestać padać, nie cierpię deszczu. Jest zimno, w Chorwacji też jest zimno. Siedzę w kurtce i dygoczę, no nic, lecę. Im szybciej zdobędę tą górę, tym szybciej będę w Śpiworze. No, tyle na razie. Stoję pod szczytem, bo za bardzo wieje, ale widok jest naprawdę fajny. Tam góry, morze. Jest pięknie, ale znikam stąd jak najszybciej. Na szczęście chwilowo nie leje, tylko wieje. Ostatnia góra na dziś, Żbewnica, też ponad 1000 metrów, zapomniałam ile. Straszliwie wieje, schowałam się za krzaczkiem, a teraz zobaczcie, jaki tu jest widok. Tam dalej jest już Słowenia, no a na horyzoncie błyszczy morze. Jestem na tyłach schroniska, które niestety jest zamknięte, więc nici z prysznica, nici ze spania w łóżku. Niestety kolejny raz się nie udało, już wciąż bardzo wieje, a ja znalazłam alternatywną miejscówkę i będę spała w szopie na drewno, która szczęśliwie jest otwarta. Tam jest piękny widok, tylko że wietrzny. Przeziera trochę zachód słońca. No i właśnie tu jest moja szopa.
już się ułożyłam. Jest tu przyjemnie sucho i zacisznie. To moje legowisko. Dochodzi kolacja. No zjemy i idę spać. Dziś już jestem w pełni w Istrii. Tutaj winogrona oczywiście, drzewka oliwkowe. A tutaj mamy, pierwszy raz w życiu widzę, drzewko figowe z owocami. A to moje ulubione owoce, przynajmniej jeżeli chodzi o suszone. Jedne w ogóle z ulubionych, ale ślicznie wyglądają. Po raz kolejny jestem spóźniona o 500 metrów. Ale było intensywne podejście z kolczastymi krzakami, które mnie podrapały i znowu tak mnie to zajęło, że zapomniałam o tym właściwym momencie. 1100 km, więc już niedługo będzie mniej niż 1000, jeszcze tylko 40 i będzie mniej niż 1000. Tak, no to zdrówko. Mam dziś fajną lemoniadę ze sklepu w Buzecie, więc napiję się, to jest dobry moment. Bardzo dobra. Cytrynowa z miętą. Troszkę gazowana. Okazuje się też, że w Istrii są dwujęzyczne nazwy po chorwacku i po włosku. Zupełnie nie jak w Chorwacji, zupełnie jak we Włoszech. Miasteczko Grożdjan, po włosku Gricignana. Takie szczególnie fajnie na wzgórzu zbudowane i bardzo skoncentrowane. Tutaj jest jedna z bram. Wejdę na chwilę, choć szlak prowadzi tuż obok, ale rzucimy okiem. Udał mi się dzisiaj biwak w sosnowym lesie. Fajnie, że w Istrii są sosny. Podoba mi się to. Teraz też siedzę pod sosnami. Tu zaraz jest autostrada. Tak się składa do Puli i Rijeki. No ale tu jest spokój w tych krzaczkach, bo nie tak łatwo jakieś sensowne miejsce do siedzenia. A dziś jeszcze czeka mnie fajne miejsce do siedzenia, mianowicie plaża, bo dzisiaj dojdę do końca etapu B i zacznę etap C, no i tam po drodze jest plaża, więc szykuję się na to, bo oczywiście znowu jest parno i gorąco i cała się kleje i śmierdzę. No ale tymczasem lunch dziś mam właśnie awokado, mam morele, bo byłam w sklepie, więc fajnie. Rano narzekałam, bo szlak prowadził starym nasypem kolejowym, gdzie wysypano tłuczniem drogę i to jest szlak głównie rowerowy. I choć było płasko, no to nie zupełnie dobrze się szło, ale teraz z deszczu pod rynnę, bo teraz jest szlak. No a wiadomo, że na CLDT najgorsze co może być to szlak, bo jest to taka ledwo widoczna ścieżynka zarośnięta trawą wysoką i różnymi kolczastymi rzeczami. No a pod tym kryją się kamienie i trzeba uważać pod nogi bardzo. No, w związku z tym znowu idzie się bardzo wolno.
Także jest płasko, ale 2 km na godzinę może wyrabiam. Powinny tu być widoki na morze, no ale są krzaki, a więc bez sensu totalnie. No trudno, idę dalej. Kąpiel udała się cudownie, jest przyjemna, ciepła woda, jest bardzo słona, no jak to w porządnym morzu. Teraz się trochę więcej ludzi zebrało, bo już jest po południu, posiedziałam tu godzinkę, a teraz no cóż, czeka mnie proza hajkerskiego życia, czyli lecę do tego właściwego punktu, no a potem jeszcze muszę zrobić trochę dystansu, zrobić zakupy na jutro. A posiedziałabym tu dłużej. Tak się fajnie mają ci ludzie, wszyscy, którzy tu siedzą, zazdroszczę i mogą się pluskać w nieskończoność. A moja kąpiel minęła tak szybko. No cóż, takie życie hajkerskie. Latarnia morska Savudrija. Tam zaraz jest następna miejscowość, to jest tak pomiędzy. A w każdym razie jestem na takim cypelku, które to właśnie jest miejsce najdalej na zachód wysuniętym miejscem w Chorwacji. Dokładnie na takiej skale, o której rozbijają się fale. Nie widzę żadnej tablicy szlakowej, zwykle powinna być tablica. Czy ją przeoczyłam, czy ją usunęli, nie wiem, ale w każdym razie sekcja B za mną, do końca pozostała tylko sekcja C. Tak właśnie ten cypelek wygląda. Skały i morze. Nieprzerwany ciąg plaż i kempingów, ale muszę powiedzieć, że ta pierwsza plaża była najfajniejsza, bo tu jest więcej betonu i więcej ludzi. Mega beznadziejny biwak dzisiaj. No ale tak to jest, jak się szuka darmowej miejscówki w miejscu, w którym jest pełno kempingów. A tutaj już jestem za umagiem właśnie, w takie pola są. A czemu tak narzekam na ten biwak? Bo znowu mam obok siebie padlinę. To jest jedyne miejsce, gdzie trawa jest wygnieciona, to dlatego, że ktoś to wygniótł, żeby rzucić tutaj padlinę. Nie wiem, co to za padlina, jakieś młode kozy, jagnięta. Głównie są kości, więc tylko troszeczkę zalatuje, bo to już stara padlina. W ogóle te zadrzewienia śródpolne to nie jest dobre miejsce biwakowe w Chorwacji, przede wszystkim dlatego, że rosną tu akacje, no a akacje są kolczaste, robinie akacjowe, no wiadomo, które drzewa. W każdym razie te gałęzie, które tu były, to usunęłam, wymacałam podłogę w namiocie. Mam nadzieję, że nie będę jutro szukać basenu, żeby szukać dziury w materacu. I strasznie jest znowu gorąco, nie ma żadnego wiatru. Dziś rano lekko padał deszcz, niespodziewanie. Mam nadzieję, że jutro rano tego nie będzie, bo nie zamykam drzwi, nie ma mowy, bo jest tak strasznie ciepło. No. Co dzień coś nowego, dziś nowy rodzaj much. Takie małe, łaskoczące. Chwilowo jest zupełnie płasko, bo idę znowu dalszym ciągiem tego szlaku rowerowego, który biegnie dawną linią kolejową. Nazywa się Parencana. Właśnie jestem na takim moście wysokim z pięknym widokiem.
Jest sporo rowerzystów, bo to jest taka szutrówka dla rowerów. Miejscami jest paskudny tłuczeń, a ja mam plecak wypełniony wodą i jest mi ciężko. A dziś okropnie gorący dzień. Dopadłam sklepu, wypiłam litr jogurtów, po czym tak mnie zmuliło, że musiałam usiąść na kwadrans. Więc tak, ledwo cisnę, ale już lepiej. O, właśnie jest kawałek tłucznia. O, tak to wygląda. Jest ławeczka. Kawałek dalej jest mała wiatka, ale już tam słyszałam rowerzystów, więc nie wiem. Chyba jeszcze pociągnę kawałek dalej. Powinnam trochę podejść, skoro jest płasko, bo na tym szlaku rzadko jest płasko. Tam w krzakach właśnie sunie wąż. Chyba nie zobaczycie go. Schował się, ale był gigantyczny. O, właśnie tu jeszcze widać kawałek tego węża. Monstrum. O rany. A to dzisiejszy nocleg. Ale mi się udało. Nie spodziewałam się takiej fajnej wiaty. Myślałam, że rozbiję namiot. A tu jeszcze para Czechów biwakuje na trawce, rowerzyści. Widoczek. No i z innych fajnych rzeczy to udało mi się umyć, bo przyjechał pan z sąsiedniej wsi i pogadaliśmy chwilę i powiedział mi o sekretnym źródełku, więc udało mi się opłukać. Także ten niezbyt fajny dzień fajnie się skończył. Za mną na wzgórzu malowniczo położone miasteczko Montona. Tam właśnie zrobiłam zakupy, naładowałam telefon w aptece. No i lecę dalej i mam swoje 1200 km. Co prawda wypada ono za 100 metrów, ale w totalnych kolczastych krzakach, więc nie będzie warunków do wykonania. A tutaj znalazłam liście bambusa, no i idealna miejscówka. Szczęśliwie przyszło trochę chmur. Pewnie niedługo sobie pójdą, ale póki są, to trzeba się cieszyć, że nie praży jeszcze tak bardzo. Ale nie jest to jeszcze koniec wyliczeń na dzisiaj, ponieważ wyjeżdżając z Polski do Chorwacji miałam na koncie 28 800 km. W związku z tym po pokonaniu 1200 km w Chorwacji osiągnęłam właśnie 30 000 km w mojej karierze hajkerskiej. Mam nadzieję, że na tym nie poprzestanę i będziemy robić dalej te liczby. Niemniej jednak na dzisiaj wychodzi 30 000. To już jest całkiem fajny wynik i jestem całkiem zadowolona.
Za mną bardzo ciekawe miejsce, piękna turkusowa woda. Woda, na którą cieszyłam się cały dzień i miejsce, które jest moim wielkim rozczarowaniem, bo nie da się tam wejść. To jest jaskinia krasowa, której jakby komin, lej jest wypełniony wodą. Wapienna rzecz, dlatego taki piękny turkusowy kolor. Ale jest to kompletnie dzikie miejsce, do którego właśnie nie da się zejść ze względu na to, że są wysokie ściany tej jaskini. Nie ma żadnego brzegu, plaży ani niczego takiego, a wszystko to dookoła jest jeszcze na dodatek obrośnięte ostrężynami. Więc niestety, ale kompletnie nie mam tam jak dojść z kąpieli, nici. Jest mi bardzo przykro. O, tak by było cudownie. Nie zupełnie jestem na szlaku, ale prawie. Napisałam do Mati i zapytałam, czy to będzie ok, jeżeli zboczę trochę ze szlaku i zaliczę plażę. I powiedział, że jest ok, mój truchek będzie zaliczony. Mimo to, bo szlak idzie tam wzgórzem, a zamiast tą cudną plażą. Znaczy, plaża jest na takim końcu zatoki i nie da się i tak iść dalej. Trzeba kawałeczek wrócić, żeby wejść na górę, ale to wszystko jedna plaża jest cudna. To jest miejscowość Trget i plaża Get. No i to jest taki fajny zaułek. Okazuje się, że jest już ekipa rowerzystów z Niemiec, którzy też chcą tutaj biwakować, więc będzie nas tu więcej. Centralnie na plaży. No i właśnie zachodzi słoneczko, wskakuje do morza. Czego chcieć więcej? Po tym monotonnym dniu nad rzeką Raszą, w której było niewiele wody, bo jest używana do rolnictwa. Ale w morzu wody nie brakuje, więc śmigam. Tysiąc 300 km, a dokładnie 1299,7, bo 300 wypada 1300 za 300 metrów, no ale to piękne miejsce sprawia, że właśnie tutaj postanowiłam zrobić ten znak. Tutaj też spędziłam noc, było bardzo przyjemnie, aczkolwiek obudziłam się za wcześnie. Jakoś było gorąco i duszno i jestem trochę zmulona dziś. Na dodatek nie mam jedzenia. Mam nadzieję, że w niedzielę o 7 rano otworzą sklepik, który tutaj niedaleko jest. Miejmy nadzieję. No w każdym razie 1300. O, jak ja nienawidzę podchodzenia z rana. Sklep był otwarty, to oznacza, że mój plecak jest wypełniony. Mam po jednym owocu do każdego posiłku, czyli mam 2 jabłka i 3 nektarynki.
Wydałam aż 260 kun, bo to taki sklep dla turystów przy kempingu, więc drogo. Tu wszędzie nad morzem jest drogo. Ale głównie jest gorąco. Już jest po 8. Jeszcze nawet chyba kilometra nie zrobiłam, bo jest strasznie stromo. Jak zwykle, zresztą nic nowego. Może nie bardzo widać, ale jest to po prostu pion. Czołgam się trochę. Tak to wygląda. I tak cały dzień. Dziś w planie tylko 30 km, ale to będzie ciężkie 30 km, bo jest bardzo dużo przewyższeń. Tu jaka świetna nisza skalna, nawet tam jest zrobiony biwaczek. Skała jest ogromna. Jest tu też gdzieś trasa wspinaczkowa. 500-metrowe podejście, żeby zobaczyć taki widok. Widziałam to już wczoraj i przedwczoraj. Na takiej drodze beznadziejnej jeszcze. A to jest moja przyszłość. To właśnie jest masyw Uczki tam z tyłu. Na nią wejdę jutro, dziś nie dam rady. Dzisiaj te widoczne na średnim planie góry. Nie jest to łatwe, bo trzeba znowu zejść do poziomu morza i znowu wejść do góry i znowu, i znowu, i znowu. Uff. Jaki wspinaczkowy odcinek. Naprawdę się dziś źle czuję. Ta pobudka jak niechciana o 4 nad ranem, niewyspanie, ból brzucha dziś w ogóle. Nie wiem o co chodzi, ale prawie nic nie zjadłam i w ogóle jestem kaputa. Tu to wielkie podejście. W sumie dziś ponad 3000 metrów przewyższenia, z tym, że nie dam rady zrobić tego, co planowałam, więc zatrzymam się wcześniej. Marzę już o tym, żeby wejść do namiotu i zwalić się na materacyk. Ale tu jest jeszcze coś po drodze ciekawego. Nie odpuszczam takich rzeczy. Gród z XIII wieku przed naszą erą. Używany później w epoce bizantyjskiej i też jak były wpływy rzymskie, to plemię Liburniów tutaj miało swoje schronienie. Widać ściany, które bronią dostępu od tamtej strony, a od tamtej jest taki klif skalisty, tak jak ten, po którym właśnie szłam. A to właśnie plemię Liburniów bardzo mnie ciekawi, bo u nas w Cieszynie jest dzielnica, takie miejsce, które się nazywa Liburnia i nie wiem dlaczego się tak nazywa, nikt nie wie. I ciekawe jest to, że tu jest dokładnie taka sama nazwa. Kompletnie zniszczony odcinek szlaku, była jakaś punktowa wycinka, dziwne, bo nie ma tu żadnej drogi. No i wszystkie gałęzie i resztę z tego drewna, które tu rosło w postaci drzew, rzucili na ziemię. Znaków nie ma, ścieżki nie ma.